jako prefekt, jako wicerektor, jako pan od muzyki. Co pomaga mi, staremu prałatowi, dar i tajemnicę kapłaństwa przeżywać jako ciągle aktualne, żywe, świeże doświadczenie, świeże wydarzenie. W jaki sposób to nieodwołalne zawołanie Chrystusa „Pójdź za mną”, które usłyszałem w sercu przed prawie pół wiekiem, rozbrzmiewa jako śmiertelnie ważne dzisiaj, teraz, na zawsze, czyniąc również dzisiaj możliwą, nieporównywalną z niczym radość tego miłosnego dialogu, tej miłosnej odpowiedzi. Tak, Panie, idę. Ty wiesz, że Cię kocham. Dramaturgia i piękno tego nieustającego dialogu urzeczywistnia się dla mnie i jakby uaktualnia dzień po dniu. Przede wszystkim, choć można pewnie przywołać bardzo wiele sposobów, ale przede wszystkim w wydarzeniach spotkania ze świadkami wiary. Z ludźmi jakby ucieleśniającymi głos, spojrzenie, dobroć Chrystusa. Jednym słowem, z prawdziwymi przyjaciółmi w wierze. Nawet jeśli czasem nie znam ich imion albo nie widzę twarzy, jak choćby za kratkami konfesjonału. Jak się na przykład spowiada święty grzesznik i słyszę jego szloch, szczery ból z powodu grzechu, wcale nie gorszego od moich. I jego smutek z powodu tego, że zawiódł Chrystusa, a potem jego radość z przebaczenia, z pojednania z Bogiem. To nie sposób nie zdumieć się jeszcze raz i nie wzruszyć cudem kapłaństwa, cudem tego tajemniczego posługiwania in persona Christi, w osobie Jezusa Chrystusa. I nie sposób w takich chwilach nie odczuć prowokacji, żeby przejąć się łaską kapłaństwa na nowo, zapalić się na nowo. Spotkanie z odmienionym wiarą człowieczeństwem, takim człowieczeństwem, które zawstydza, ale też podnosi na duchu, myślę, jest konkretnym sposobem, najkonkretniejszym sposobem, w jaki Chrystus patrzy dziś na mnie i nie daje mi świętego spokoju. Zaprasza ciągle od nowa do swojego dzieła. Spotkanie z ludźmi odmienionymi przez wiarę. W mojej osobistej kapłańskiej historii związanej od ponad 30 lat z seminarium, stowarzyszeniem powołanym do kapłaństwa, jako prefekt, jako wicerektor, jako pan od muzyki, takim szczególnie cennym spotkaniem były dla mnie, a nawet są jeszcze, rozmowy z klerykami, zwłaszcza z kandydatami do kapłaństwa. Co roku miałem okazję zdumiewać się tym, jak Pan Bóg zabiega o serce młodego człowieka, jak pisze swój scenariusz na krętych drogach ludzkiej wolności. I przyglądając się tym wiosennym krajobrazom powołania, poniekąd zmuszony byłem pytać o kondycję swojego serca, o to, do kogo ono należy, ile zostało w nim z tej pierwotnej gorliwości. I myślę, że to była wielka łaska w moim kapłańskim życiu. Tego typu
spotkania z tymi, którzy wkraczali na drogę powołania. I jeszcze jedno spotkanie chciałbym wyróżnić. Spotkanie z charyzmatem księdza Giussaniego, założyciela ruchu Comunione e Liberazione, kandydata dziś na ołtarze. Spotkanie, które przytrafiło mi się podczas moich studiów muzykologii na Kulu w 3. roku już kapłaństwa. Spotkanie, które, muszę powiedzieć, rozpaliło mój umysł, moje serce. I trwa, owocuje do dziś w przyjaźni z konkretnymi ludźmi z ruchu, z bractwa ruchu, których traktuję jako prawdziwe błogosławieństwo, żeby nie powiedzieć ratunek dla mojego kapłaństwa. Przyjaźń przeżywana w wierze, spotkania, rozmowy, wspólne rekolekcje, wspólna lektura, ale i wakacje, czas wolny, zabawa. Ta, jednym słowem, świadczona pomoc, wzajemna pomoc w drodze ku celowi, ku przeznaczeniu. To jest, myślę, najlepsze lekarstwo dla mnie jako kapłana, żebym nie ustał w drodze.